Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Jesteśmy tu u Arka Kaczmarczyka. Witam serdecznie wszystkich widzów. Odwiedziłem go przed sezonem, bo tak powiedziałem, że co jakiś czas go odwiedzę. Byłem tutaj, nagrałem większy odcinek ostatnio o hodowli. Teraz przygotowania do sezonu. Jak widzę, masz tutaj jeszcze gniazdówkę i metoda, że tak powiem, młode widzę na ziemi pozrzucane. Możesz o tym opowiedzieć naszym widzom? Jak to prowadzisz? Nasze młode, jak są tutaj mniej więcej takiej wielkości, to rzucą na ziemię, one są lepiej karmione. Te stare ich nie biją tak. Jak potem młody z gniazda czasami wypadnie taki stry, to przeważnie jest albo pobity, albo okrwawiony. A tak one są równe i potem te gołębie karmią wszystkie. Także wydaje mi się, jest to lepsza metoda. Bo tak, już ogólnie widać na internetach wielkie szaleństwo. Wy zaczynacie 5 maja, nie? Czyli troszkę później niż wszyscy. I jak przygotowania właśnie do sezonu? Bo widzę samice, samce są, jest jeszcze gniazdówka. Jakie plany? Na razie plany są takie, żeby je na dniach teraz rozdzielić i zacząć obiegowo. Część młodych pójdzie z samicami do neogłębnika, a część tu zostanie samcami na tym głębniku. A treningi już ostro miały treningi, czy? Jeszcze na razie wolne obloty, swobodnie trenują. Czyli ty dopiero teraz właściwie będziesz miał 2 tygodnie do lotów, rozdzielisz je i ile razy planujesz wywieźć w ogóle przed lotami, jak to? Nie planuję wywożenia. Nie? Jest próbny lot, raczej gołębi starych nie wywoża. Młode tam z 2 razy, ale starych tam raczej nie wywoża gołębi. To kiedy macie próbny? Tak jak my lot. Tak jak my lot. 20, czyli za tydzień próbny i przed próbnym nie będziesz ich wywoził? Raczej nie. Raczej będą rozdzielone, obiegowo pójdą, z różnego się wykażą. Czyli tak na spokojnie, bo na internecie to już od miesiąca ludzie wywożą. Już obce wchodzą. Obce ci już wchodzą. A jak są karmione te gołębie? Jakie teraz te przygotowania odnośnie karmy? Na razie mają karma rozpłodowo. I jeszcze wszystkiego nie zjadły, zostało coś jęczmienia, pszenicy. Ale tak na styk karmić, żeby zjadły. Mają zjeść, nie dostaną więcej, dopóki nie zjedzą wszystkiego. Młode tam jeszcze na razie widać nie dziobią same. Także... Czyli karma rozpłodowa, do tego co? Gryty? Jakaś witamina? Witamina też musi być oczywiście. To do wody przeważnie za witaminę D kompleks. I w ten te minerały amin, wit, multi, to takie multivitaminy, to też dostają do wody. A to ile masz do lotu? Spisy oddane, co? Spisy oddane 96 gołębi jedno spisie. Wszystkie są na spisie i późne, takie niedopierzone, wszystkie idą na spis, takie te nie były na młode lotowane. Mówię, wszystkie gołębie lecą. Nie dostaję domu żaden. A teraz robisz obloty co, 2 razy dziennie, czy jak to? Raz dziennie wieczorem. A wieczorem? Tylko wieczorem. Nie robisz rano? Nie, bo rana się wypuści, one potem idą w pola. Aha. I to jest potem różnie, zaczynają gołębie porywać czasem. Także... Widzę, że masz po 1, po 2 różnie. Głównie jest po 1, w parę miejscach jest po 2 młode, także... Ale głównie staram się stawiać po 1 młodym. Widzę młode równe, czyli co, zdrowo się pokluły. No fajnie się pokluły. I równo jajka poniesione. Bo widzę, że same kolorowo nie masz. No raczej u mnie nigdy kolorowo nie było, także to jest mnie siwki. Od lat cały czas takie gołębie. Jak nadzieja tam na jakiegoś czerwonego w tym roku, bo tam jednak coś tych czerwonych jest. Z tych gołębi od Stachonia, ale niestety w tym roku same też dochodziły niebieskie i nakrapiane. Nakrapiane, czyli wy a próbny macie skąd? Tam jest czerwony, to Stachoń, nie? To jest od Jacka Szulika akurat gołąb. Aha. A tu jest akurat w nóżce od Manuela. Te czerwone. I wszystkie jednakowo. I starszych młodych nie masz. To są jakby wszystko młode, że tam na wolierze czy coś. Na wolierze, bo młode jeszcze mniejsze, tam pójdziemy zobaczyć, bo to akurat pierwsze jajka przełożył z rozpłodu tu pod głębie lotowe. I to mu z tych lepszych głębi jajka po rozkładu. A tu te cele masz fajnie zrobione, że tam możesz cele wsadzić? No to mu normalnie cela wkładano, widzisz, to jest w tej zasadzie, że tylko wyciągają i wychodzi. No nie wyciągaj se, nie wyciągaj se tego, ale tam na dole widzę, że tam są górze siodełka, a na dole... Nie się, jeszcze do młodych, widzisz, tu jeszcze są jajka, takie do klucia, już powinny być młode, ale tu wszędzie jest po 1, bo to jedno sztuczne, 1 młody, widzisz, tu są wszędzie takie młode już. To tych lepszych gołębi tak po rozkładu, to były tamte gołębie, a tu są takie małe, w rozkładzie są takie małe wszystkie. Idziemy do rozpłodu. A czyli rozpłód później łączyłeś, czy przełożyłeś jajka? A tyś jajka przełożył. Całe jajka do spodu przełożył tu na lotowni. Dobra. Tu apteczka, jest okazja podejrzeć receptury, które... Akurat dzisiaj dostały Natural Herbs, te 20 ziół, ten ekstrakt.
akurat widzę, że opakowania są, bo ja znienacka przyjechałem, zadzwoniłem, czy jesteś, mówisz jesteś, to wskoczyłem, także... No, widzisz, takie młode. A, czyli ty przełożyłeś jajka i to są te kolejne. To są drugie młode, nie? Akurat. Po tych przymknę tu, żeby któryś nie wyskoczył. Jeszcze drugi nie jest wykluty, jeden już jest, drugi jest nakupany. Wszystko teraz się tak kluje. No tu masz te cele indywidualne, tak jak mówiłeś, tu będziesz łączył indywidualnie. To są wszystko takie młode tu w rozpodzie. Poklute. Ile będziesz lęgów z rozpodu ciągnął? Czy to właściwie to co teraz wychodzi? I więcej już nie wypuszczą do siebie. I to wszystko. I wszystko do siebie. Wszystko tam i to i koniec. No potem to co ewentualnie obiecą kolegom, gdzieś tu przyniosą takie młode. No to właśnie z tych co głównie do siebie wypuści, z tych młodszych, nie? Z tych młodych. Także... A tu widzisz wszędzie poklute młode. A tu widać ten właśnie... A tak ostrożnie. Ten jest widać ciemny. To raczej No. z niego nic nie wyjdzie. A widzę równo zasiadły, bo klują się tak w miarę równo. I co tu masz za gołębie, jakbyś powiedział? To swoje lotniki? Tu są gołębie głównie dzieci po Starym Miastem 04. Tu są gołębie dwa od Putmana. No i od Haralda Grimme głównie. Tu jest... A udało ci się to tak wszystko poparować jak chciałeś? Powkładałeś? No, jedna para tam może się nie złączyła, a tak wszystko fajnie. Bo tu głównie te od Haralda Grimme na tego 04. Gołębie połączone. Tu jest akurat samica 04, samiec od Haralda. Tu jest tak samo, tu jest znowu samica od Haralda, a samiec to jest krzyżówka od 04 na Grimme, także... A to ciemny? Co to za gamuń? Ciemny to jest akurat gołąb od Olszewskiego Jurka z Rewy. Takie To w widzę. zeszłym roku go przewiózł. To też jest złączony z... A to nie jest lotnik, to jest zakupiony. To jest lotnik, ale to u niego był gołąb lotnik. To jest gołąb przywieziony, ale to jest gołąb co super lotował. O, widzę taki No, tu akurat inny. Tu akurat mu para co w zeszłym roku młody po nich komplet. 2 lata temu młody po nich. Jedno pudło miał, także idą super, to jest właśnie krzyżówka samica 04, samiec od Putmana. A tu jest znowu też Putmana samica 04. I to był znowu najlepszy lotnik, to jest wnuk z tej pary, nie? To są takie gołębie. A po nich oryginalny to był najlepszy ze 4 konkursami. Także są takie gołębie, co... A powiedz, te lotowe gołębie jak będziesz karmił teraz? Jak one teraz mają młode, to rozpłodówka. I na pierwsze loty, 2 tygodnie, to jak wyjdzie? To tobie wyjdzie, że na pierwszy lot jeszcze młode będą miały. Jeszcze będą młode, no. Jeszcze I cały czas do pierwszego lotu rozpłodówka. Cały czas będą mieć karma, jest namieszana w skrzyni, także rozpłodówka i... I nic tam nie kombinujesz. Gryd, rozpłodówka. Nie musisz, bo one, te grochy i tak wszystko to dają młodym. Im zostaje jęczmień i takie te gorsze ziarna. Bo one to co najlepsze z rana, to one to wszystko młodym pompują. No. A one po tym to co zostanie te resztki, to one same zjadają do siebie. Czekaj, to karmisz 2 razy dziennie? Czy rano 3 razy dziennie nawet i częściej. Jak A. wchodzę, to karmia. Jesteś w domu, to karmisz często, tak? Po trosze, widzisz tu akurat leży pszenica, bo jak są takie mają młode, to jęczmienia tak nie dostają. Mniej tego jęczmienia. A potem już mają jęczmienia, nie? I ewentualnie wtedy dodatki, czy coś tam na karmę i w ten sposób. Dobra. Pokażę to, jak wygląda Karma. mieszanka namieszano. Już coś tam mieszanki, jeszcze nie przewiózł nawet, nie zamówiły. Nie masz też lotowej? To nie ma lotowej, to tu całość namieszano w takiej skrzyni. Aha, i to To tylko na razie, rozpłodówka. no i tym na razie karmia, nie? To masz swoją, nie masz żadnej kupionej. Nie, kukurydza swoja, ja tylko kupuję Pszenicy widzę, a to jest beka i do tego jest coś domieszane, ja? kukurydza, pszenica, coś tych strączkowych. To jest ta kukurydza tutaj powieszono pod tym, ja? Tą już łuskosz, czy jeszcze ta na tajne czasy? Wyłuskane, tam zostawiono sobie na sioją za jakiś miesiąc, a ta żółta jeszcze muszę wyłuskać, także już wszystko jest w workach. Aha, ty będziesz siał czymś. No i oczywiście tej czarnej będzie na sią, nie? No, żeby ją mieć skądś, to trzeba ją posiać. Dobra. No to prosto na razie, tu gryt i wszystko. To jest podstawa. Bardzo dobry jest właśnie też ten kortegran, nie? No właśnie z tymi grytami jest ogólnie problem. To uwielbiam gołębie. Mówisz? No, nie wiem, czy to kiedy próbował. Nie miałem tego nigdy. Ale gołębie nawet do pola nie idą za bardzo. Pokażę, jak one na to idą. Jak one do ręki przyjdą na to. Jak to widzą, Co? Poważnie? no, jak tym posypiesz po karmie, No, to zjedzą wszystko. No teraz słyszysz, że jest ciucha goniku, nie? no wiem, podwidzę, są pokarmione. Chodź. Od razu będzie słyszał, jak stukają już. No poważnie idą. No, one, to jest do nich przysmak, nie wiem co w tym jest, ale one to uwielbiają, nie? I młode też się na tym fajnie chowią, nie? Tak, tego daje bardzo dużo, nie?
i wejdziesz za... Próbowałeś to, czy to nie jest słone? No akurat tego nie kosztował. Głębią smakuje mi za. To akurat one nie wziąłem, wiesz? Tego też potroszę i No wiem. karmiki wyliżą. Karmiki są wyczyszczone dokładnie. A, Tak tylko im postawić i od razu jak wszystkie... A gryty leżą, nie? Gryty mają... no ale to jest właśnie mnie ciekawiło, to tak, ty bez specjalnych wywózek, a w kategorii A też masz dobre wyniki. No też. Także jakby nie... W kategorii A trzeci w oddziale wyniku się nastawił na kategoria B. No bo dzisiaj jest taka tendencja szaleńczych wywózek od marca, a u ciebie spokój. Nie, tam mogą przetrwać cały sezon, cały program. Dlatego mówię tak, skoczę przed sezonem zobaczyć. Mogą też hodowcy jakieś wnioski wyciągnąć, jak to wygląda. A jak im często sprzątasz, czy teraz wiadomo, jak mają młode, to tak nie do końca jest wygodne. Sprzątać codziennie. Jednak. A teraz akurat w miskach, było sprzątane chyba 3 dni temu przy miskach. No te młode... No to ja mówię, ja się nie zapowiadałem, przyjechałem z nienacka. Ciężej zrzucił wczoraj, czyli dziś rano dołożył. Nie było kiedy. No a teraz od dzisiaj mam urlop, bo wczoraj też nie było prawie cały dzień. I chcę się tym troszkę zająć, jeszcze mam tam troszkę roboty na zewnątrz. Bo to trzeba przed świętami jeszcze coś porobić, trzeba pokosić. No tak. No i potem się tym zajął. Tu jeszcze ostatnio też pokazywałem drugi hobby, a tutaj dalsza część kolekcji, a tych masz więcej, nie? Że dwie parki. To są młode, to jest parka, A tu są stare, to jest samiec? to jest samiec, to jest samica tu po lewej. Samica jest mniejsza, ja? No. A ten samiec jest piękny. No. A te samice są takie mniejsze? Samice są ciut mniejsze, a tu są młode, nie? Wszystko. To od nich? No nie wszystkich. A to czerwone? To jest sakuino, to jest papuga kruta, królewsko, szkarłatka. A to nie są, że od nich młode, to jakąś nową parę będziesz miał. To z tych jeszcze chce złożyć jedna para. No. Są z 2 tych przyniesione i to chce jeszcze jedna para z tych chce złożyć. One są obrączkowane normalnie. A jak ty masz młode, to ty ich obrączkujesz też normalnie, ja? Obrączkuję normalnie i muszą być tak samo rejestrowane. To jest w tym związku ozdobnych, ja? Nie ma związku ozdobnych, tylko musisz je zarejestrować, nie? Aha. Potrzebują dokumenty, że musisz je zarejestrować wszystko, nie? Takie papugi muszą być rejestrowane. Ja, muszą być tak samo rejestrowane. Normalnie przyjdą one, dźwięki jedzą. Tu też protaubę używasz? Widzę, że Bronchofit, A tu mamy reszta, tu mamy cały zestaw, cały zestaw. reszta preparatu. To jest Wibowit. ten zakwasza, co ci mówił, nie? No. Taki widzisz, bani. No, ten co ja kręciłem film pierwszy. Tylko, że ja go rozlewam, widzisz, bo to mam tyle, nie? Ja go do butelek. Do mniejszych butelek, tak samo jak zakwaszasz, też przelewam do mniejszych butelek. Tu mam też z profetu, to jest akurat na wątroba nyrki, ostropes taki. To jest, A inne opakowanie. Bo to jest do drobiu. To jest do drobiu, inne opakowanie, ale bardzo wydajne, bo to jest chyba 1 ml na list się daje, jak się nie myla. To jest wydajność całkiem inna. Także. No i tradycyjnie cały czas od lat już stosuję Wibowit zamiast witaminy. No B-kompleks, to i też podaję rozstywaniu teraz. Albo Wibowit, bo to też jest głównie B-kompleks, nie Wibowit. Aha, żeby jednak to witaminę B. Fajne papuszki. Chrzan też do gołębi. A to są chrzan kupione. To jest chrzan, no to mu chrzan. I chrzan na karmę? Na karmę daję. To na drogi oddechowe, żeby. To na drogi A to ile razy? No raz w tygodniu stosuję. I na karmę, tak? Na karma, na kilogram łyżka.
A to zioła potem jeszcze coś do tego, Zioła tak? do tego i to Aha, i że to na drogi oddechowe będzie dobre, co? Widzisz, ten kontraworm to jest na te odrobaczyni. To też na karmę głównie stosuję. Ale to przed sezonem teraz już nie? Czy to my jakoś raz w Raz w tygodniu? miesiącu teraz, cały czas. Raz w miesiącu? Cały czas raz w miesiącu. Jednak, żeby coś nie załapały. Cały czas. Fajne papuszki, okej. Tu klatka jeszcze jedna, to masz. A, to jest puste, to czeko tak. Czeko, ładne. Fajnie, fajnie. A ta też jest ładna. No one są, te rodzice od tej właśnie są tam na zewnątrz. Te królewskie. To chyba nie będzie widać, wiesz, bo... Będziemy jeszcze zobaczyć. A, od tej. No, Ten samiec jest czerwony, ja? tam będzie czerwony. To są rodzice od tamtego. Czyli twój. Ty raczej nie zobaczysz, bo do buty skoczyły obie. A. Ostatnio, żech tam coś widział. A, do budki. Dobra, nie będziemy ich stresować. Na jajkach siedzą, no, młode. Tu też siedzą papuszki. Masz chodzenie też, koło tego też trzeba. Tu, jo. Fajnie, to dziękuję za taki szybki, tutaj spontaniczny wywiad dla hodowców. Także tak to wygląda. W czasie sezonu będę starał się Ciebie tam kiedyś też jeszcze odwiedzić po jakimś locie. Może nam wypadnie, że my sobota, wy niedziela albo coś tam. To wpadnę czy na jakiś maraton, czy coś zobaczyć w trakcie sezonu. Jakąś relację z hodowli. Pozdrawiamy serdecznie. Dobry lot.